Cześć, witam Was w 205 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj taka robota, no taki multi, nie kulti, ale multi. A dokładnie byłem u mojego widza, którego serdecznie pozdrawiam. Bardzo sympatyczny człowiek. Byłem tam wymienić miskę sedesową. W kibelku podwieszanym była zwykła, wymieniałem na taką już bezkołnierzową. No i oczywiście tam wymieniłem rury odpływowe, czyli taka standardowa wymiana, którą już widzieliście na kilku moich vlogach, już Wam pokazywałem. No ale też wymieniałem jeszcze inne rzeczy, które wyszły przy okazji, że tak powiem. Bo wymieniłem tam przy okazji właśnie jeszcze baterię prysznicową. No i przy okazji tam przy tej baterii się okazało, że ktoś, kto zakładał wcześniej baterię, tam gdzie są krzywki, te otwory pod rozetami nie były zasilikonowane. Tam się woda dostawała. No zawsze dobrze jest właśnie obsilikonować, ale to zobaczycie właśnie w trakcie dzisiejszego vloga. No i na koniec jeszcze wymieniłem silikon wokół brodzika, czyli takie 3 w jednym. Mam nadzieję, że panu, którego robiłem, ten widz, którego robiłem, jest zadowolony, mam nadzieję, z mojej pracy. Jeszcze raz go serdecznie pozdrawiam i cóż, ja Was zapraszam do oglądania, no i oczywiście komentowania. Także co, nie przedłużam, miłego oglądania i jak zawsze do zobaczenia za tydzień przy kolejnym vlogu. Cześć! Cześć, moi drodzy, dzisiaj jedziemy sobie, w sumie taka standardowa robótka, a dokładnie wymienić miskę sedesową w kibelku podwieszanym, także raczej teoretycznie nie powinno być niespodzianek, choć czasami się zdarzają jak zawsze, ale no, zobaczymy. W każdym razie tam jest do wymiany miska sedesowa, te rury odpływowe, czyli no, generalnie rzecz biorąc powiem Wam prosta robótka, tylko kwestia odpowiedniego docięcia tych rur, no, zdemontowanie starej muszli, zamontowanie nowej i tyle, no chyba że będzie taka z ukrytymi mocowaniami, no wtedy to tam te śruby, na których wisi kibel, no trzeba będzie na odpowiednią długość, tak zresztą już kiedyś Wam pokazywałem. Także tu chyba zbyt wiele nie ma do wstępu do mówienia, bo robota prosta, już parę razy tak Wam pokazywałem, ale no mówię, u mnie jest tak, że niby robota ta sama, a zawsze coś nowego, nawet przy takich samych robotach się trafia, także tu postanowiłem nagrać, mam nadzieję, że będę mógł, chyba tak, bo jadę do jednego z moich widzów tego kanału, także myślę, że nie będzie problemu, żeby mógł sobie to nagrać. No zobaczymy. Także co, jedziemy i do zobaczenia na miejscu, będziemy działać, mam nadzieję. No i tutaj mamy tą miskę, którą będziemy wymieniać. To jest ta stara miska, musimy zdemontować. No i będziemy montować nową. Tutaj oczywiście zaczynam od wycięcia silikonu. Czyli w miarę możliwości, ile się da, jak najgłębiej wyciąć. Chociaż tam głęboko ten silikon nie jest zazwyczaj, bo jak jest pianka, to jest tylko po wierzchu. Także, ale obciąć trzeba.
No i tutaj wystarczy, tak już wiecie, od spodu odkręcić dwie śrubki, dwie nakrętki, to jest na kluczyk 19. No oczywiście przytrzymując całą miskę, żeby nie spadło. Jak nie są śruby pordzewiałe, to wystarczy te nakrętki poluzować i palcami normalnie można je sobie wykręcić. No i mamy odkręcone, ściągamy i oczywiście muszlę na bok. No i tutaj nie wiem, czy widzicie na tej białej rurce, a to za chwilę Wam pokażę. Na tej białej rurce, no ktoś to odwrotnie założył, jeszcze to ściągnę, bo tutaj nie kupił pan nowej pianki, tej podkładki, także tą starą założymy. I zwróćcie uwagę właśnie na tą rurkę, którą wyciągam. Odwrotnie ktoś założył, bo właśnie tym kielichem powinno iść w stronę muszli, a nie do środka. Ten kołnierz, który tam był, właśnie jest po to, żeby ta uszczelka, która wchodzi do muszli, się trzymała, a nie wchodziła głębiej. No teraz oczywiście ten stary silikon musimy ściąć, to wyczyścić wszystko. No i to wszystko oczywiście robimy jak po zdjęciu całej muszli. Tutaj te rury, które wyjęłem, oczywiście idą do śmieci. Tu będziemy montować nowe rury. No, raz, że mogą nie pasować, dwa, że te uszczelki już były sztywne. Także no, na 90% mogły nie pasować i przepuszczać wodę. Także zawsze przy takich wymianach powinno się też rury wymienić. No i tutaj mamy nową miskę sedesową. No i ta już jest bezkołnierzowa. No, tutaj deskę to na sam koniec. No i te rury właśnie wszystkie, które tutaj są od tego starego kibelka, to wszystko wyrzucamy do śmieci. No i teraz przed montażem oczywiście musimy dociąć na odpowiednią długość tą rurę, która wychodzi ze spłuczki i rurę odpływową, czyli najpierw sobie przytniemy rurę odpływową. A żeby idealnie odmierzyć rurę, idealną długość, bo to jest w przypadku tych podwieszanych bardzo istotne, najpierw zakładamy na muszlę, tu oczywiście tą uszczelkę gdzieś tam przesmarować czymś, jak się nie ma pasty poślizgowej, to nawet mydłem wpłynie. No, ja tu pasty poślizgowej zapomniałem zabrać, ale mydło wpłynie równie dobrze działa. Czyli zakładamy tą rurę na muszlę i teraz jakąś linijką czy czymś tam sobie przykładamy i równo zaznaczamy kreseczkę właśnie równo z muszlą. I teraz tą samą rurę wkładamy do odpływu. Przykładam tu, jak tu w moim przypadku, taką metalową linijkę, przykładam do ściany,
odmierzam kreseczkę i odstęp między tym pierwszą kreską a drugą przesuwam to na koniec rury. Czyli tu, jak widzicie, chyba dobrze było widać, to kreseczka, tam było około 3 cm, czyli tą odległość między tymi kreskami przesuwam na koniec rury i tyle, znaczy, że tyle trzeba odciąć rury. No i to zaznaczone. Tutaj można ręczną piłką, jak komu tam wygodnie. Ja tu mam taką malutką poręczną lisiczkę, także ułatwiam sobie trochę pracę. Także ten odcinek ścinam. No i oczywiście te zadziory, to wszystko trzeba to wyrównać, żeby sfazować, wyrównać te zadziory, pousuwać, tak żeby tutaj ten wylot był gładki i równy. No i tak przygotowaną rurę, tu wyczyszczoną właśnie z tych zadziorów, fuzli, sfrezowaną, będziemy mogli już zamontować do odpływu i ją tam już zostawić. I ten wymiar właśnie, który przycięliśmy, jest idealny, właśnie dopasowany do tej konkretnej muszli. I dokładnie to samo robimy z rurką, gdzie woda schodzi ze spłuczki. No i tutaj nowa też uszczelka i właśnie tu już założymy, tak powinno być, czyli tym kołnierzem, gdzie kołnierz jest, zakładamy uszczelkę, która wchodzi do muszli, nie odwrotnie. I też to tutaj w tym przypadku mydłem wpłynie, przepraszam, żeby łatwiej wchodziło. Zakładamy ją do końca, tą rurkę, i tak samo jakąś listwę, linijkę przykładamy równo z rantem muszli, odznaczamy kreseczkę. I teraz zakładamy do odpływu też do końca. Tutaj dobrze jest, jak wchodzi ciężko, to właśnie zrobić tak, żeby był poślizg, żeby tam nie zerwać, nie uszkodzić uszczelki. Zakładamy tą rurkę do końca. I tak jak tu widzicie, linijka równo ze ścianą. No i tutaj sobie dobrze obrócić do linijki tą kreskę, którą robiliśmy przy muszli. Robimy sobie właśnie drugą kreseczkę. I właśnie ten odstęp, który jest między tymi kreskami, przenosimy na koniec rury. No i to ścinamy i mamy wymierzoną idealną długość właśnie tej rurki, która wychodzi ze zbiornika, ze spłuczki na wodę. I tutaj podobnie jak w przypadku tej pierwszej rury ścinamy te wszystkie zadziory, fuzle kalibrujemy, frezujemy, tak żeby było gładkie, i to też od razu już zamontujemy.
właśnie już do tego stelażu. No i tu rurki mamy przygotowane. Teraz tutaj w komplecie było jeszcze tą oczywiście podkładkę, tą matę, tą, która była, użyjemy. No, nowej nie było, także zakładamy ta, co była. Tam jak będzie gdzieś wystawać, to nie ma znaczenia, bo po prostu dotniemy. No i tutaj w komplecie był taki ogranicznik wyrzucania wody, bo to jest muszla bezkołnierzowa, to tak, żeby tej wody gdzieś tam nie wyrzucało przypadkiem poza muszlę. Jest taki właśnie w komplecie był ogranicznik, takie a la sito, które zakładamy właśnie tu na rurę. No i teraz możemy już zamontować, przykręcić muszlę. Tutaj tylko dobrze wycelować, ułożyć, tak żeby to gdzieś nam się nie pozaginało. Zakładamy, przytrzymujemy i przykręcamy. Oczywiście te plastikowe podkładki z tymi podporami, potem metalowa podkładka i nakrętka. I z jednej i z drugiej strony przykręcamy, łapiemy to ile można palcami, później kluczem to dociągamy. Teraz oczywiście poziomiczka, tak żeby gdzieś ta muszla nie była przekoszona, czyli ustawiamy tak, żeby równiutko było i tą poziomicę zostawiam, ja przynajmniej zostawiam, dokręcając od razu, jeśli gdzieś tam ucieka, od razu koryguję, tak żeby już jak dokręcę, żeby było równiutko, tak jak powinno być. I te nakrętki raz z jednej, raz z drugiej na przemian dokręcam do oporu. No oczywiście, jak zawsze mówię, solidnie, ale z umiarem, żeby nie przedobrzyć. No ale tu jest istotne, żeby ten poziom zachować, kontrolować to, bo oko ludzkie jest mylne i czasami po prostu jest ta muszla później przechylona. A jak się poziomiczkę położy, dokręca, wtedy ma się tą pewność, że jest równiutko dokręcone. Teraz tutaj pan spuścił wodę, ja tu dlatego przyświecam, sprawdzam, czy jest szczelnie połączone, czy nie ma gdzieś wycieku. Zazwyczaj nie powinno być, ale zawsze dobrze sprawdzić. Także jak muszlę mamy zamontowaną, teraz ten nadmiar tego podkładu musimy ściąć, bo kształt tej muszli jest niby podobny, ale jak widzicie, odrobinę się różni. Także to, co wystaje poza muszlę, po prostu wycinamy. No i teraz nam pozostanie jeszcze oczywiście położyć nowy silikon, tylko jeszcze mała jedna kontrola, jeszcze tam doczyścić, jak gdzieś jakieś resztki silikonu zostały na ścianie, oczywiście to doczyścić, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No i oczywiście musi być sucha powierzchnia, czysta od jakichś tam pyłków, brudów, fuzelków.
No i tutaj przy czyszczeniu ja zawsze tutaj właśnie ręczniki papierowe używam, bo naprawdę to się sprawdza dobrze. Jakiś fuzel czy coś zawsze się zwałkuje pod ręcznikiem. I tutaj właśnie jakieś takie jeszcze mało widoczne, ale jeszcze jak widzicie takie drobiażdżki pozostały, to oczywiście wszystko ściągamy, tak żeby nie było jakichś starych pozostałości po silikonie. Oczywiście płytki są różne i nie w każdym przypadku da się rady tak aż idealnie wyczyścić, ale jeśli jest taka możliwość, to oczywiście to robimy. No i teraz mamy gotowe podłoże do obsilikonowania. Czyli teraz tutaj znowu mi nie uchwyciła kamera, ale nakładam silikon. Tak. Zawsze, jak wiecie, nakłada się troszkę więcej, żeby te wszystkie nieszczelności, jakieś są ewentualne nierówności, uzupełniło, żeby tego silikonu później nie dokładać, no w miarę możliwości. Tu jeszcze tym preparatem zwilżę ten silikon i powierzchnię, także tak jak mówiłem, jest bardzo dobry do silikonowania, do formowania silikonu, bo nie zostawia później takich smug z silikonu. Bardzo fajnie się formuje, jak się spryska tym preparatem. Tylko trzeba pamiętać, że to po nałożeniu silikonu, nie przed. I tak jak widzicie, elegancko się ściąga ten silikon i elegancko się formuje przy tym preparacie. Nie jest on drogi, na długo starcza, także śmiało go używajcie. No i tutaj szpatułką tam odpowiedni kąt sobie wybrać, jak ma być, i po prostu zbieramy ten nadmiar silikonu i jednocześnie formujemy już tą fugę, która ma zostać. No, jeszcze jedno pociągnięcie, tak żeby ta spoina była jednolita. No i żeby nie było tego jakaś tam wyjątkowo gruba, żeby nie była po prostu tyle, ile jest konieczne tej spoiny. No i teraz tutaj przetrzemy tam, gdzie spryskiwałem, bo jeszcze pozostało deskę zamontować. No i tu, jak w większości przypadków, już deska jest wolno opadająca. Tu deska była w komplecie, także no jest dopasowana do kształtu tej miski sedesowej. Nie jest ta miska jakiś tam taki typowy, tak bardziej pod taki prostokąt, kwadrat podchodzi, także no tutaj deska musi być dopasowana do tej właśnie miski sedesowej. I tutaj zakładamy od góry takie kołeczki, które się od spodu potem robi taki parasol dokręcając, także nic od spodu nie odkręcamy, tylko te uchwyty do tej deski sedesowej przykręcamy po prostu od góry. Ja tutaj mam taki sobie sposób, wyrobiłem, który mi się sprawdza. Łapię po prostu te uchwyty tak, żeby jeszcze nie były dokręcone. Na fest zakładam deskę i uchwyty ustawiam już pod deskę, znaczy razem z deską. A tutaj tak sobie tylko dokręcam, żeby były. I później zakładam deskę dopasowuję do muszli, żeby tam się licowała z tymi rantami muszli. I później z tą deską te uchwyty dokręcam. Powiem Wam, że jest to sprawdzony sposób.
bo przy przykręcaniu no po prostu te uchwyty nie uciekają, nie przesuwają się i ta deska nie jest później przekoszona. Czyli jak widzicie, jeszcze nie dokręciłem do końca, ale deskę zakładam. I teraz sobie dopasuję deskę do muszli. Jak widzicie, że te uchwyty się podnoszą, ale to w niczym nie przeszkadza, bo teraz tą deską razem już będę dokręcał docelowo te uchwyty. I tak jak widzicie, ta deska blokuje i nie przesuwają się te bolce, nie przesuwają się te uchwyty i mogę spokojnie dokręcić, że tak powiem, do oporu z tą deską. Bo deska jest generalnie, jak wiecie, ściągana, także później sobie mogę ją zdjąć i założyć te osłonki. Tylko to jeszcze tutaj kontroluję oczywiście, jakieś korekty robię i jednocześnie dokręcam. No tu trzeba pamiętać, żeby to dość solidnie przykręcić, żeby ona się z czasem gdzieś nie poluzowała i nie latała. No i tu jest ważne, żeby było zlicowane i boki, i przód. Także tam z 2-3 razy zawsze trzeba przed takim już właściwym dokręceniem trzeba po prostu to skontrolować, skontrować, poprawić i wtedy dokręcić do oporu. Na koniec jeszcze raz sprawdzić. Jak jest wszystko ok, to ściągamy deskę i możemy założyć te osłonki. No i teraz możemy założyć deskę i mamy całą kompletną miskę sedesową wymienioną. No i teraz przechodzimy do kabiny, do brodzika. Tutaj będziemy wymieniać baterie, no i oczywiście silikon. I tutaj musimy sobie, ja sobie tutaj zawsze jak wchodzę do brodzika coś robić, zawsze jakąś szmatę podkładam, bo no wiecie, no według mnie nie powinno się tam z buciorami wchodzić do kabiny, prawda? Czyli tutaj musimy zdemontować, no to jest akurat prosta, szybka praca. Zazwyczaj odkręcamy te śrubunki od baterii. No i praktycznie mamy baterię zdemontowaną. Tutaj nie było jakichś tam większych niespodzianek. No i oczywiście te rozety też musimy zdjąć, no bo są już zmatowiałe, zakamienione. Po prostu założymy nowe rozety. No z tą jedną tutaj był mały problem ze zdjęciem, ale to już dawno się nie spotykało. Powiem Wam, że te rozety były plastikowe, no ta się odkręciła w miarę dobrze, tą drugą tam musiałem śrubokręcikiem i młoteczkiem potraktować, żeby odeszła, ale no tutaj nie ma co się bawić, bo będą po prostu nowe rozety, także ona się kręciła, nie chciała się wykręcić. Czy jest metalowa, czy plastikowa, kawałek jakiegoś cienkiego śrubokręcika, młoteczek podbić kawałeczek od spodu i odejdzie. No tutaj jak widzicie dość duże
duża szpara jest przy tych krzywkach. No i tutaj prawidłowo powinien być silikon, żeby nie zaciekało, zresztą tam było mokro, bo to pod rozetę woda wpływała i gdzieś tam sobie zbierała się pod spodem. Tu jak widzicie właśnie tym śrubokrętem potraktowałem tą rozetę. No akurat była plastikowa, także się połamała. No i tutaj dokładnie to samo, czyli musimy to wszystko wyczyścić ładnie przed założeniem nowych rozet i no, te szpary właśnie w płytkach uzupełnić silikonem. Tu jeszcze obczyszczam ten brud ile się da. Czy rozety nowe są tej samej wielkości, także to wszystko teoretycznie pokryje, ale tak jak mówię, no tam jeszcze właśnie poprzyświecałem sobie, bo tam w środku mokro było, także takimś ręcznikiem papierowym czy czymś. O, tutaj z gąbek właśnie, nie wiem czy widzieliście, na fudze ścieka i to właśnie podciekało i za tą rozetkę wpływało i w tą szczelinę ta woda się dostawała, także no tutaj zawsze jak się zakłada, powinno się to uzupełnić, te ubytki właśnie silikonem. Tam ręcznikiem ile dało rady osuszyłem. No i teraz czy tam bezbarwny, czy biały silikon nie ma znaczenia, bo to i tak pod rozetą wszystko będzie. Ale ważne jest, żeby właśnie silikonem uszczelnić, żeby nie było tych szczelin tam. I tutaj też, jak widzicie, dałem nadmiar tego silikonu, ale to tylko dlatego, że potem przy równaniu, żeby tam głęboko go wepchnąć i wyrównać, żeby nie było żadnej jakiejś pustej przestrzeni. No i tutaj szpatułką, jak widzicie, w koło zbieram i mamy ładnie uszczelnione wokół krzywek. No jak widzicie, tutaj tym właśnie preparatem też spryskałem, także jak widzicie, płytek w ogóle się nie brudzi przy formowaniu silikonu, a silikon się bardzo ładnie formuje. No i teraz już woda tam nie będzie podchodzić. Teraz możemy założyć nowe rozetki. Jak widzicie, ładnie pokryło też, także jest dobrze. No i teraz możemy założyć nową baterię. Krzywek tutaj nie wymieniałem z tego względu, że te były w dobrym stanie, dobrej jakości, także nie było potrzeby wymieniania tych krzywek. No i teraz nową baterię dokręcamy. Oczywiście trzeba pamiętać o uszczelkach. Chociaż te krzywki, które były, one mają same w sobie też uszczelki, no ale zawsze do baterii są załączone czy kręgielitowe, czy gumowe uszczelki. Zawsze trzeba w te śrubunki te uszczelki dać. No i tutaj też oczywiście sprawdzę, czy ta bateria jest równo. Także jest ok. No i tutaj widzicie, jednej nie dokręciłem, jak widzicie woda pokapuje, ale to jest kwestia tam obrotu, 1,5 obrotu, żeby dokręcić. Zawsze lepiej dokręcić niż przekręcić, także dokręcamy to do oporu, ale no też nie na siłę, żeby tych uszczelek nie pościnać.
Także czasami właśnie już pod ciśnieniem spróbować tam 1 obrót, pół obrotu zrobić i to w zupełności wystarczy, żeby uszczelnić. Jeszcze papierem wytrę, sprawdzę dokładnie, czy gdzieś się nie poci, gdzieś nie pokapuje. No tak mówiłem, tutaj tam nawet cały obrót nie był. No i wąż tutaj akurat od starej baterii zakładamy. No i baterię mamy zamontowaną. No i teraz będziemy się brać za ostatnią część, czyli wymiana tego silikonu w brodziku. No tutaj trzeba pościągać drzwi, znaczy trzeba, nie trzeba, no jest wygodniej wymieniać silikon, jak drzwi nie ma, szczególnie tutaj wokół kabiny. A przeważnie w większości przypadków można zdejmować te drzwi, także mamy ładny dostęp i tutaj musimy wszystko w koło wyciąć. I tak jak wiecie, no też są jakieś tam preparaty, które zmiękczają ten silikon, ale nie jestem ich zwolennikiem, powiem Wam. Wolę wycinać, dla mnie to ma lepszy efekt. No ale każdy robi jak tam mu wygodnie. Z wycinaniem jest trochę zabawy, ale wiem, że jak powycinam, to powycinam go dogłębnie, ile tam nożyk wejdzie, także jakieś tam pozostałości nie zostają. No i tak tutaj mówię, no tutaj nieraz jest szybko, nieraz tam 2-3 cięcia i silikon jest wycięty, nieraz po prostu trzeba się pobawić, żeby no, w miarę dokładnie te stare powłoki powycinać. No tutaj jeszcze ten silikon wymieszany z kamieniem, także no tutaj troszeczkę czasu poświęciłem, trochę czasu mi tu zajęło, zanim to wyczyściłem, tak, no, że tak powiem, w miarę zadowalająco. No i żeby być też pewnym, że ten nowa powłoka, nowy silikon będzie się trzymał. Bo tu nie chodzi o to, żeby tam powierzchownie go tylko ściąć, ale wyczyścić w miarę dogłębnie, że tak powiem, ten silikon. Także tutaj no taka praca już dubaninka, czasochłonna, ale no niezbędna. Także tutaj też, no nie oszukujmy się, tego nie wyczyścimy tak 100% jak nowe, ale spokojnie możemy ten silikonu się pozbyć, tego starego, tak żeby no, nie przeszkadzało w kładzeniu nowych powłók. Tylko po prostu trzeba cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości. No i co istotne, w przypadku nożyka też trzeba to robić pod odpowiednim kątem, bo no żeby, szczególnie jak brodziki są akrylowe, no żeby ich nie porysować, nie uszkodzić. Podobnie jest z płytkami, chociaż płytkę ciężej tam zarysować, uszkodzić, ale też można. Także no to trzeba robić pod odpowiednim kątem, odpowiednim wyczuciem.
No i właśnie tu, jak widzicie, tym ręcznikiem robię z tego względu, że zbiera te drobiny, które zostały, a jednocześnie jeśli gdzieś są jakieś jeszcze nie odcięte, całkiem niewyczyszczone fuzle, to robią takie zadziory, także pokazuje jeszcze, gdzie co jest do poprawienia. No ale tutaj mamy tyle, o ile to usunięte. Teraz możemy kłaść nowy silikon. No i tego silikonu też, no tak jak w przypadku tam tej miski sedesowej, zawsze trochę więcej, żeby go można było tam wcisnąć w te szczeliny i od razu uformować spoinę, jaka powinna być. No i tutaj na ścianach, no i wokół kabiny oczywiście. No i tak samo spryskuję to wszystko, tam, no nie wiem, czy tam było widać, czy spryskiwałem, ale oczywiście to wszystko spryskuję tym preparatem i tutaj sobie już formuję spoinki, zbierając nadmiar silikonu. No i tutaj trzeba pamiętać, żeby no w miarę tak zbierać jak się zbiera ten silikon, tą szpatułkę, no czyścić co chwilę, żeby no za dużo tego silikonu na tej szpatułce nie zostawało, bo później po prostu rozmazuje to wszystko. Także jakiś odcinek zbieramy i czyścimy szpatułkę i znowu to samo. Jak widzicie, tak połowa brodzika zbieram i obczyszczam szpatułkę i znowu połowa i obczyszczam. Także najpierw takie wstępne formowanie, zbieranie nadmiaru silikonu, a potem już właściwe nadawanie właściwej formy tej fugi z silikonu. No i teraz takie już można powiedzieć ostatnie pociągnięcia, taka kosmetyka i w sumie silikon w brodziku mamy wymieniony. Teraz oczywiście to musi dobę wyschnąć, zanim się można kąpać, także tu trzeba też pamiętać, że po silikonowaniu no dobę trzeba sobie odpuścić kąpanie. Tak, zrobione, tak widzieliście, miał być kibelek, doszła bateria, wymiana silikonu, tam jeszcze w międzyczasie naprawiłem spłuczkę, tam znaczy zawór wymieniłem, bardzo sympatyczny pan, pozdrawiam serdecznie pana. I co, no kibelek wymieniony, tutaj miska jak widzieliście była już bezkołnierzowa. Nie było jakichś tam większych problemów z wymianą. Bateria też podobnie, tam może tam gdzie... nie dokręciłem jednej nakrętki, ale pokapywało, ale to kwestia tylko dokręcenia.
Także wszystko poszło, powiem Wam, sprawnie, jak widzieliście. Mam nadzieję, że Pan zadowolony. Jak nie, to proszę dzwonić. I cóż mogę więcej powiedzieć? Chyba tyle, także pozdrawiam jeszcze raz pana widza, u którego byłem, i ja jadę dalej do pracy. No i co, widzimy się przy następnych pracach jak zawsze, nie? Cześć!